Witam Cię, Piotrku. Witam serdecznie. Ogromna pryzma kukurydzy za nami. Sezon w pełni. Jesteśmy w firmie Jakpol. Zgadza się, znajdujemy się w firmie Zakład Przetwórstwa Zbożowego Jakpol, Jakub Woźny. Jesteśmy na oddziale z Leszyn koło Kutna. No właśnie, Ten oddział oddziale, się czyli znajduje. mamy tych oddziałów sporo. Jak to u Was wygląda? Ogólnie Opowiedz trochę. mamy 3 oddziały są nasze. Czwarty na dzień dzisiejszy mamy oddział wynajęty, to jest Leszyn Dawny Schmidt. Czyli nowość jakaś w Waszej firmie, kolejny W punkt. tym roku jest to nowością dla nas. Rozpoczęliśmy współpracę, wynajęliśmy ten zakład, kupujemy tam kukurydzę od tego roku, od 1 października. Zobaczymy, co będzie dalej. Może na początku, dlaczego tu jesteśmy? U Was w gospodarstwie, bo też posiadacie gospodarstwo. Jak najbardziej. I w firmie pracują 2 przyczepy Bergman, przeładowcze. Pracujemy dużej na wydajności. przyczepach, tak, pracujemy na przyczepach Begerman. Jedną posiadamy bodajże koło już 3. sezon ona u nas pracuje. W tym roku zakupiliśmy drugą maszynę. Czyli sprawdziła się ta pierwsza sztuka. Sprawdziła się jak najbardziej, jesteśmy bardzo zadowoleni. Maszyna jest bardzo wytrzymała, bardzo mocna, super się sprawuje. Przy naszych usługach, które świadczymy, Na jakim obszarze świadczycie te usługi? działamy ogólnie na województwie całym łódzkim. W zależności od ilości hektarów w danym rejonie, tam przejeżdżamy. Troszeczkę na zasadzie jak robią to sieczkarnie, tak? Że w dany rejon jedziemy, obsługujemy ilość klientów. Ile kombajnów pracuje na tym rejonie? Na dzień dzisiejszy pracujemy na 2 kombajnach New Holland i Class, aczkolwiek jest cały czas temat rozwojowy. Chcemy dojść do 5 maszyn, mam na myśli kombajnów, a razem z kombajnami musi wchodzić W skład 5 przyczepa, maszyn nie? przeładowczych, tak? Bo jednak pierwsza przyczepa przeładowcza, która była zakupiona, była dla nas na samym początku tak, myśleliśmy, że ona nam wystarczy na te 2 kombajny, na te 2 maszyny, ale po pierwszym sezonie stwierdziliśmy, że to jest mało, bo te maszyny w dalszym ciągu one stoją, nie zarabiają i nie zbieramy tych ton odpowiednich, które my potrzebujemy do nas do zakładu. Czyli kolejna przyczepa już jest jakaś tam w głowie, kolejne myśli są nad kolejną już sztuką, a docelowo 5 sztuk. Po tym pierwszym sezonie stwierdziliśmy, że musimy kupić drugą, że każdy kombajn musi mieć swoją przyczepę przeładowczą, żeby to razem fajnie współpracowało i grało. A przede wszystkim to jest taki okres żniwa, że każda minuta jest bardzo ważna, bardzo cenna, tak? Więc dzięki tym przyczepom, które posiadamy, mamy zaoszczędzone bardzo dużo czasu, gdzie ta maszyna może dalej jechać, dalej pracować. Żeby pokazać skalę tego, rozmawialiśmy chwilę przed nagraniami, mówiłeś, że wczoraj około 2500 ton w jeden dzień skupiliście. Ile już trwa sezon ogólnie w tym roku? Ile już tutaj na placu i w halach już jest wsypane kukurydzy? Ogólnie rozpoczęliśmy żniwa kukurydziane około 27 września. Na dzień dzisiejszy mamy skupione około 15 000 ton. A w tym konkretnym punkcie tutaj? Tutaj w tym konkretnym punkcie myślę, że gdzieś znajduje się już około 8 do 10 000 ton. Cały czas to się zmienia, to nie jest można powiedzieć konkretna ilość w tym momencie, bo cały czas jak tutaj widać samochody przyjeżdżają, cały czas ten towar przybywa. Na dzień wczorajszy po zakończeniu, podliczeniu mieliśmy zakupione w tym oddziale 2500 ton. Imponujący wynik, ale też pracuje ładowarka na pełnych obrotach z gigantyczną łyżką. Jaką pojemność ma ta łyżka? Łyżka pojemności licząc na tony to tak mniej więcej jakieś 8 ton łyżkę. Całkiem sporo. I ona łyżkę cały czas wchodzi. przesypuje tą kukurydzę do suszarni. Suszarnia działa non-stop. Suszarnia działa non-stop, nie sypiemy tej mokrej kukurydzy do magazynów, ponieważ magazyny są przeznaczone na suchą. Suszarnia pracuje całodobowo, przerabiamy 1000 ton na dobę. Ale o suszarni to Twój brat, wiem, że więcej będzie Tak, w stanie to nam mój brat powiedzieć. więcej się A ja wypowie. jeszcze mam kilka pytań na temat tej kukurydzy, z tych skupów. Jakie jeszcze usługi świadczycie? Też transport, co jeszcze w Waszej firmie tutaj? Produkcja mąki pszennej, produkujemy mąkę. To jest oddział Świny koło Koluszek. Tam jest produkcja mąki pszennej i skup pszenicy.
W kolejnym oddziale rogów to jest też województwo łódzkie. Niedaleko pierwszego oddziału skupujemy tam rzepaki i również kukurydzę mokrą. Tutaj na oddziale kupujemy też kukurydzę mokrą głównie, aczkolwiek też w trakcie żniw pszenica, rzepak, w zależności co tutaj rolnicy mają do dyspozycji. Czy są jakieś przewidywania, ile tej kukurydzy planujecie skupić w tym roku? Czy jest jakiś limit taki graniczny? Na dzień dzisiejszy chcemy skupić 130 000 ton kukurydzy. To jest dla nas też wyzwanie, ale my lubimy wyzwania. Lubicie wyzwania. Lubimy wyzwania. To ja zapraszam Twojego brata w tym momencie do rozmowy i on powie parę słów na temat Dziękuję. suszarni. Dziękuję. I kolejny brat Damian, witam Cię. Witam. Jesteś tutaj odpowiedzialny za całą suszarnię, za cały ten proces przerabiania tego zboża. Jak to tutaj wygląda u Was? Jak widzimy, rolnicy przywożą, dostarczają nam kukurydzę samochodami ciężarowymi. No właśnie padło takie ciągnikami. fajne hasło, że stawiacie na rolników. Tak. Czyli mały rolnik też może do Was przywieźć własnym transportem. Nie ma tylko gigantów, rolników. Dokładnie. Także stawiacie na każdego. Dokładnie. I rolnicze przyczepy się trafiają różnych gabarytów i samochody ciężarowe również. A Tak? powiedz mi, jak wygląda proces tej kukurydzy, tego suszenia? Jak to tutaj wygląda? Czy zasypujecie suszarnię i wysypujecie zboże i dopiero kolejny cykl, czy to idzie jakoś tak? Nie, to idzie takimi procesami. Tak? Najpierw przyjmujemy to na placu, żeby wymieszać różne te parametry tej kukurydzy, żebyśmy później wsypali to na kosz przyjęciowy. Z kosza przyjęciowego to idzie przez czyszczarnię, musi być towar wyczyszczony. Później to idzie na bufory, gdzie suszarnia sobie automatycznie sama pobiera całą dobę kukurydzę. Idzie proces suszenia tej kukurydzy. Jak jest ta kukurydza już wysuszona, przechodzi do takich drugich jakby urządzeń, gdzie to są tak zwane chłodnice, tak? I tam jest studzona ta kukurydza z 50 stopni do takiej, jak mamy na zewnątrz, tak? Jak w zeszłym roku, Tak, nawet żeby nie w tym zrobić roku, popcornu oczywiście z tej kukurydzy. tak, nie mamy popcornu. Stawiamy też na jakość, żeby ta kukurydza nie była szybko wysuszona, tylko wolniej wysuszona i wolniej wystudzona, tak? Żeby to ziarno było lepszej jakości. Jesteś w stanie podsumować, ile ogólnie na wszystkich zakładach macie zboża, kukurydzy, wszystkich ton łącznie, każdego produktu? Czy to jest ciężkie do To jest zrobienia? ciężkie, bo to codziennie się zmieniają te ilości, tak? Jednego dnia gdzieś tam wjeżdża duża ilość, drugiego wyjeżdża, także to się tam Czyli zmienia. non-stop ten cykl trwa. Tak, tak. Wiem, że też przeładowujecie na wagony tymi naszymi przyczepami Bergman. Jak to wygląda? Sprawują się te maszyny? Jak wygląda czas w ogóle opróżniania takiej maszyny? Bo to jest imponująca prędkość tego Tak, rozładunku. te maszyny naprawdę konkretną robotę robią, bo nawet tam rzepak jak było koszone, to tak ze stoperem jak mierzyliśmy, to 2 minuty 30 sekund, można powiedzieć te 30 ton przeładowane, tak? Także to... Ja słyszałem to o rekordach, że nawet potrafiły schodzić poniżej 2 minut. Tam jak dobrze operator tam Tak, zgrane, ale nie? to wiadomo, to już tam sekundy grają Tak, rolę, tak. już tak... Ale też tak. wiem, że nie wszyscy rolnicy oczekują takich dużych wydajności, wolą spokojnie, ale równo tam usypać to auto i tak dalej, więc nie każdy oczekuje tej wydajności. Główną, według mnie taką zaletą tych przyczep przeładowczych jest to, że gdzieś dojazd do pola jest utrudniony, gdzie samochód ciężarowy nie ma dojazdu, a ta przyczepa z ciągnikiem rolniczym wjedzie w każde warunki i można to w krótkim czasie przeładować nawet na jakimś tam, na drodze, pod jakąś strażą, remizą gdzieś. Także to jest dużym plusem, tak, że to można w krótkim czasie przeładować, nie wjeżdżać gdzieś na pole, gdzie nie ma dostępu. Ja się tak cały czas odwracam, bo ta pryzma jest bardzo imponująca. Ile tutaj jest ton na tej pryzmie? Około, plus minus, bo tu cały czas ładowarka pracuje. Plus minus tak około 4000 ton tu może być na dzień dzisiejszy, na 4 dni suszenia. Tak? Na 4 dni suszenia, czyli taki cykl około 1000 ton dziennie. Na dobę, tak. Na dobę. 1000 ton na dobę, tak nam schodzi tej kukurydzy z placu. Rozmawialiśmy chwilę przed nagraniami o tym, że przysypywaliście z przyczepy do przyczepy, jeszcze z kombajnu, że te ślimaki tam mocno jakby powinny mieli, chociaż nie mielą tego ziarna. Jak to wygląda? Jakieś pytania tam się pojawiły? Były pytania odnośnie, że maszyny mogą śrutować to ziarno, że mielą, że
po przerzuceniu z maszyny do maszyny, czy nawet później na ciężarówkę, że ta jakość jest dużo gorsza tego ziarna poprzez przemielenie przez te ślimaki. No właśnie, czy to jest Okazu- prawda? Uważam, że to prawdą nie jest, z tego względu, że przy całej tutaj zakładzie, tak, produkcyjnym, gdzie mamy gospodarstwo, my tą kukurydzę kosimy swoimi kombajnami, my tą kukurydzę wozimy swoimi sprzętami, przywozimy, suszymy i magazynujemy. Ta kubka, która tutaj się znajduje, tutaj może być około tony takiego potłuczonego ziarna. No właśnie, z jakiej ilości takiego surowca jest ta kubka? Ta ilość tego potłuczonego ziarna może być w granicach 1000 ton. Czyli Ale musimy wspomnieć, że też padroma jeździ po placu, rozjeżdża trochę padroma, tego tak, ziarna. jest tutaj jeszcze tak, jest padroma, tak, która właśnie zgniata to ziarno, kręcą się maszyny i różnego rodzaju pojazdy, czyli też to ziarno jest też jakby gniecione przez maszyny, które tutaj na placu są, Tak jest, tak? zgadza się. Ale jeżeli chodzi o maszyny przeładowcze, o których rozmawiamy, to jest praktycznie dla nas jako użytkowników i no, działających kilka, można powiedzieć, lat, to jest, dla nas nie ma różnicy, czy to ziarno przeleci przez tą maszynę jedną czy dwie, bo to różne są sytuacje na polach się zdarzają. Mamy na przykład mały kawałek ziemi i skosi jeden kombajn na jednym kawałku, drugi na drugim. Przyjeżdża ciężarówka, każda minuta jest liczona, tak? Pewnie. Czas pracy kierowcy. Kierowca przyjeżdża, my z przyczepy do przyczepy przeładujemy szybko, żeby zapełnić jeden transport, żeby ten transport mógł pojechać dalej. I fakt też jest taki, że mimo tych kilku przeładunków, to ziarno wcale nie traci na tej jakości przez, uważam, bardzo dobre wykonanie tych przyczep. Jesteśmy na polu. Tak jak obiecaliśmy, dotarliśmy. Za nami dwie ogromne przyczepy. I jedna już pojechała. Zgadza się. Jeździmy tutaj, akurat jesteśmy w gospodarstwie rozdrobnionym, gdzie te pola są małe. Dzięki tym przyczepom możemy kosić jedno gospodarstwo na różnych polach, tak? Czyli jedna maszyna, jeden kombajn z przyczepą chodzi na jednym polu, drugi na drugim. Później to łączymy z tych pól, że jeżeli jedna przyczepa ma pół, jest w połowie zapełniona, druga mniej więcej też. Jeżeli operatorzy widzą, że to Wystarczy na całe wystarczy auto, na nie? całe auto, potrafią też i na polach przesypywać jedno do drugiego, dosypywać, żeby samochód, który przyjedzie, kierowca, nie marnował czasu. Dojedzie tylko jedna przyczepa do drugiej, dopełni i przeładują wtedy na samochód. Samochód może jechać do naszego zakładu. Powiedz mi, ile ciężarówek w Waszej firmie obsługuje rolników? Na dzień dzisiejszy jest około 30 samochodów ciężarowych. Nie ukrywam, że jest mnóstwo pracy. Czyli I brakuje. wszystkie samochody jeżdżą i to tak mają Jakieś napięte ciągniki grafiki. rolnicze z przyczepami też, czy tylko auta? Nie, na dzień dzisiejszy posiadamy dwa ciągniki dużej mocy, między innymi tego Fendt 828 280 koni i Fendt 942 420. No właśnie, jak ten mniejszy fan sobie radzi? Czy on wystarcza do tej przyczepy? Nie ukrywam, że dosyć ciężko ma. Mocy nigdy za aczkolwiek, dużo. Mocy nigdy za dużo, daje sobie radę, aczkolwiek przydałoby się tej mocy więcej. Myśleliście nad kolejnymi przyczepami, nad kolejnymi sprzętami, czyli jeszcze jakiś ciągnik jest w planach? Co to będzie, Fendt? Czy coś innego? Fendt uważam, że jest Mercedes wśród ciągników, aczkolwiek zastanawiamy się jeszcze nad innymi markami. Nie zamykamy drzwi też dla innych marek, tak? Czyli wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy, że przesypujemy z przyczepy na przyczepę. Nie mielimy tego ziarna. Mimo że przechodzi przez tyle ślimaków, to te przyczepy są na tyle dobrze zrobione, że nie niszczymy tego ziarna, tak jak pokazywaliśmy tam w firmie. Tak, no tutaj padło pytanie gdzieś w sieci, tak, że tą pracą, którą wykonujemy, że mielimy ziarno, że tutaj są straty i tak dalej. Naszym zdaniem, patrząc pod względem już tutaj tej pracy, jakiegoś doświadczenia, jakie mamy, nie zauważyliśmy strat pod względem mielenia tego ziarna przez ślimaki, przez maszyny, które to wszystko obsługują, a wręcz przeciwnie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że to ziarno, które kombajn skosi i przesypie na tą przyczepę i później jest nawet i z przyczepy na przyczepę kolejną ładowane, nie traci jakości. uzyskujemy gorszej jakości ziarna,
to ziarno jest, można powiedzieć, nie ma jakiejkolwiek różnicy między wzięciem ziarna w rękę z kombajnu, a już później po kilku przeładunkach z naczepy. Taka krótka wstawka, mała ciekawostka, ale chyba bardzo istotna. Jesteśmy na górze na naczepie i mamy ziarno prosto z kombajnu i to, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli przesypane przez dwie przyczepy. Zgadza się. Widać różnicę? Twoim okiem, Ty jesteś specjalistą, więc możesz się wypowiedzieć na ten temat. Na moje oko nie widać różnicy między ziarnem prosto z kombajnu, które zostało wyłuskane, między ziarnem, które było przeładowane kilkukrotnie przez przyczepy i załadowane na naczepę, gdzie może już ten transport iść do Czyli zakładu. to, co tam mówiliśmy, ta szczelina w tym ślimaku w przyczepie, to jest wszystko zrobione idealnie. Tak, moim zdaniem jest idealnie zrobione. Nie widzę tutaj żadnych jakby uszczerbków na ziarnie, gdzie nie ukrywam, że to też jest dla nas bardzo ważne, bo przy momencie suszenia tego ziarna mamy mniej odpadów. No, dokładnie. Ze mną przedstawiciel terenowy Karol. Cześć Karolu. Witam, cześć Dawid. Dzięki Tobie ta akcja. Na jakim terenie Ty w ogóle działasz? Na terenie województwa łódzkiego i między innymi obsługuję od 15 lat ponad firmę Jakpol ze Śwink w gminie Koluszki. No właśnie, ja słyszałem, że nie tylko te dwa ogromne Bergmany, ale więcej maszyn sprzedawałeś. Tak, jeszcze wtedy żeśmy zaczęli współpracę z ciągnikiem Massey Ferguson, później był ciągnik Fendt, no i później maszyny towarzyszące, najróżniejsze. I ta współpraca trwa i trwa. Tak, jak najbardziej. To się Nie zanosi się, żeby to się skończyło. Z prezesem bardzo dobrze się tutaj dogadujemy. Zresztą już z młodymi wiceprezesami mi się bardzo dobrze współpracuje, także także fajnie. Powiedz mi, na Twoim terenie jest dużo gospodarstw takich właśnie dużych firm, czy do małych rolników też docierasz? Jak to wygląda? Raczej województwo łódzkie jest takie oparte o takie gospodarstwa 30-50 hektarów, nie? Tu nie ma jakby takich obszarników dużych, aczkolwiek obserwując firmę Jakpol, widzę, że to jest przyszłość, nie? Przyszłość, Tak, widzimy ale tu na tym polu, nie? ja Że zwróciłem dzisiaj- uwagę, że firma Jakpol bardzo mocno wybiega też do tych małych rolników. Kompleksowe usługi. Oczywiście. I bardzo pozytywnie to wygląda. To też to chciałem powiedzieć właśnie, że ludzie przekonują się jednak, że firma, która zasieje, przyjedzie, skosi, mało to odbierze to prosto z pola i zawiezie do skupu, także no. Jeżeli ktoś jest zainteresowany maszynami na terenie województwa łódzkiego, to tylko do Ciebie. To do Karola. No, Łapka w górę. Tak jest, zapraszam.